styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień ma 31. Co ty robisz? No liczę dni, miesięcy, bo mi się wszystko myli. Teraz jak już w ogóle jesteśmy w Danii, to myli mi się i święta, i dni, i wszystko. Nie wiem, kiedy są polskie święta, duńskie święta. Wychodzę na ulicę, chcę kupić chleb na przykład, a tu zamknięte netto. I w ramach przybliżania Polakom kultury duńskiej postanowiłyśmy zapoznać się z duńskim kalendarzem, a szczególnie ze świętami duńskimi, które nie są aż tak popularne w Polsce, a może ich nawet nie ma. Tak jak tego pierwszego nie ma w ogóle w Polsce. Fastelavnssøndag falder altid 7 uger før påskedag. Fastelavn, det kommer egentlig af tysk og betød faste aften. Det var aftenen før det gik for sig med den kristne faste. Den tid, man skulle gøre sig klar, forberede sig til påsken. Og for man skulle gøre sig klar til fasten, ja, så måtte man også spise rigtig godt. Og det gjorde man fastelavnssøndag, som man kaldte flæskesøndag, og fastelavnsmandag, som også hed flæskemandag. Om tirsdagen, hvide tirsdag, der fik man for sidste gang hvidt brød inden fasten. Det er også herfra, vi har traditionen med fastelavnsbollerne. I dag, der er det nok meget børn, der fejrer fastelavn, men tidligere der har det faktisk været sådan, at også voksne kunne finde på at gå i fastelavnsoptog eller besøge hinanden og slå katten af tynden. Og at slå katten af tynden, det var oprindeligt at have en levende kat i tynden. En levende, gerne sort kat som et symbol på det onde, hvor man så slog katten ind til bunden, eller slog til tynden med katten i ind til bunden af tynden, gik ud, og katten kunne løbe væk, fordi så kunne man starte på en frisk, så havde man slået alt det onde væk. I dag der er vi knap så dramatiske. I dag der putter vi godt nok papfigurer på vores tønde med katte og pynter med serpentiner, men altså ingen levende katte i dag. Rigtig mange steder i de danske kirker, der holder vi også fastelavnsgudstjenester, familiegudstjenester, hvor børnene kommer udklædte. Og så slutter vi selvfølgelig med fastelavnsboller, og vi slår katten af tynden. Store bededag, den ligger jo altid om fredagen før 4. søndag efter påske. En af de lidt spøjse helligdage, vi har her i Danmark, fordi den findes ikke noget andet sted i verden end i Danmark. Og måden den er opstået på, det var fordi man i middelalderen havde en række forskellige bønsdage fordelt ud over hele året. Ja, faktisk en vrimmel af forskellige typer af bønsdage. Men da så Struensee kom til, han var jo rationalitetens og oplysningsmand. Så han tænkte, det her må kunne rationaliseres, så man putter alle de her bønsdage ind i én dag, og så må folk få bønnen overstået den ene dag, og så kan de arbejde resten af året. Men hvad kan man så bruge store bededag til i dag? For det har jo været diskuteret, om man skulle afskaffe store bededag. Men jeg har et forslag til en måde, den kunne bruges på. For det dybeste i bønnens væsen, det er jo at sætte sig ned i et roligt sted, og så gennemgå alle de bekymringer, usikkerheder, tvivl og utilfredsheder, vi har i vores liv. Og samle det, og forestil dig, at du lægger det over i Guds hånd, og lad ham bære det. Pierwsza konstytucja Danii powstała 5 czerwca 1849 roku. Obowiązująca do dziś konstytucja datowana jest jednak na rok 1953. Dla Wysp Owczych oraz Grenlandii konstytucja określa szczególne sposoby rządzenia autonomicznego. Dzięki temu obywatele Wysp Owczych i Grenlandii mają szerokie prawo do decydowania o własnych sprawach. Pomimo że w Danii rządzi królowa, nie posiada ona samodzielnej władzy. Krajem kieruje rząd, który został zatwierdzony przez duński parlament, tzw. Folketing. Co ciekawe, dopiero w referendum z 7 lipca 2009 roku ustanowiono, że każde pierworodne dziecko, niezależnie od płci, dziedziczy tron na zawsze.
Wcześniej kobieta mogła dziedziczyć tron, o ile nie było męskiego kandydata. Według konstytucji prawo do tworzenia nowego prawa posiadają wspólnie królowa i parlament. W rzeczywistości funkcjonuje to jednak trochę inaczej. W praktyce to rząd oraz parlament decydują, jak mają wyglądać ustawy. Królowa tylko je zatwierdza. Królowa nie ma wpływu na to, kto ma zostać ministrem. Jest to decyzja premiera, czyli inaczej minister stanu. Królowa nie ma także wpływu na tworzenie rządu oraz na to, jakie partie wchodzą w jego skład. Konstytucja określa również kwestię Kościoła. Państwo musi wspierać Kościół powszechny, a królowa nie ma prawa sama decydować, jaką chce wyznawać wiarę. Musi należeć do protestanckiego kościoła ewangelicko-luterańskiego. Nie musi być jednak wpisana do duńskiego kościoła powszechnego, lecz w praktyce zawsze tak było. Państwo ma także możliwość wspierania innych związków wyznaniowych, ale nie ma takiego obowiązku. Według konstytucji duński parlament decyduje, ile pieniędzy rocznie ma otrzymywać król i królowa. Pieniądze te nazywane są apanażami. Królowa dostaje 71,2 miliona duńskich koron rocznie. Z tej kwoty 7,1 miliona przeznaczane jest dla księcia Henryka, męża królowej, a 1,1 miliona dla siostry królowej, księżniczki Benedykty. To są dane ze stycznia 2010 roku. Członkowie rodziny królewskiej nie mogą przeprowadzić się do innego kraju i tam korzystać z apanażów, chyba że otrzymali pozwolenie od duńskiego parlamentu. Żeby dowiedzieć się więcej na temat duńskiej konstytucji po polsku, polecamy duńską konstytucję po polsku ze strony www.hardenfeld.com. W Polsce Sankt Hans Aften to Wigilia Świętego Jana. Święto to wypada akurat w dniu przesilenia letniego i wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich. Aby odpędzić złe duchy i czarownice, palono olbrzymie ogniska. Duńczycy robią słomiane kukły symbolizujące czarownice i palą te kukły na stosie. Przy ognisku czasem śpiewany jest wiersz duńskiego poety Holgera Drachmana Vi elsker vårt land, którego ostatnia zwrotka brzmi: kochamy nasz kraj i z mieczem w dłoni niech każdy wróg ościenny zostanie nas gotowy, ale przeciwko duchowi niepokojów zapalimy stosy na kopcach mogilnych przodków. Każde miasto ma swoją wiedźmę i każda wieś swoich troli. Odstraszymy ich, zapalając ogniska radości. Chcemy pokoju w tym kraju. Święty Janie, zdobędziesz go tam, gdzie serca nigdy nie staną się zimne ze zwątpienia. No dobrze, to teraz przynajmniej o tych 4 świętach duńskich trochę wiemy. No, idziemy palić wiedźmy? Idziemy. Ej, ale to dopiero w czerwcu.